Nazywam się Anna Ostryż. W pomocy społecznej pracuję już niemal 30 lat, od 1994 roku. Obecnie jestem kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie, natomiast zaczęłam pracę jako pracownik socjalny. Cóż, jak się znalazłam w tej pracy? W latach 90. tak naprawdę kształtowała się pomoc społeczna, która jest działa tak jak w tej chwili, więc powstawały nowe ośrodki pomocy społecznej, zmieniła się charakterystyka klientów. Zamiast osób starych i niepełnosprawnych przybyły nowe osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby bezrobotne, rodziny. Jakby ustawodawca też położył nacisk na pomoc na rzecz rodzin. W związku z tym w każdej gminie powstawały ośrodki pomocy społecznej, byli potrzebni specjaliści do pracy z rodziną w środowisku i skorzystałam, że tak powiem, z możliwości z tego trendu. Obecnie do moich obowiązków należy zarządzanie ośrodkiem, zatrudnianie pracowników, ale przede wszystkim przyznawanie świadczeń zarówno z pomocy społecznej, ale też i z innych działów zabezpieczenia społecznego, ponieważ nasz ośrodek zajmuje się również szeroko pojętymi świadczeniami rodzinnymi, opiekuńczymi. Dla mnie empatia to jest umiejętność wczucia się w sytuację innej osoby i spojrzenia na świat jej oczami. To jest taka umiejętność, która pozwala na zrozumienie myśli, zachowania, sposobu funkcjonowania osoby, z którą ja w danej chwili rozmawiam, klienta pomocy społecznej. Ja uważam, że empatia jest naprawdę umiejętnością kluczową w pracy pracownika socjalnego, ale również tak jakby w kontaktach międzyludzkich tak naprawdę na co dzień. Najkrócej mówiąc, widzimy w drugim człowieku człowieka i jego osobowość, jego godność i on to wyczuwa i pozwala nam to stworzyć taką prawidłową komunikację. Nie oceniamy go, nie krytykujemy, zadajemy w rozmowie takie pytania, które świadczą o tym, że jesteśmy autentycznie zainteresowane jego sytuacją i to nam pozwala po prostu na taką udzielenie mu właściwej pomocy. Uważam, że przychodząc do pracy, trzeba być jakby przygotowanym merytorycznie do tej pracy, mieć wykształcenie odpowiednie, ale chyba kluczem jest tak naprawdę chęć taka autentyczna niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, ponieważ tak naprawdę doświadczenie i czerpanie z konkretnych sytuacji, z których mamy do czynienia, tak naprawdę buduje tak jakby prestiż i nasze doświadczenie jako pracownik socjalny. Ja ze swojego doświadczenia mam tak, że i tak staram się też do tych pracowników, którzy przychodzą do nas do pracy, że robię coś na wzór takiego pracownika, który jest mentorem osoby, która zaczyna u nas pracę, który ją wprowadza w środowisko, w nowe, trudne, opowiada, jakie są zagrożenia, na czym się skupić, czego unikać, jakich pytań unikać, żeby nie oceniać. Ja mogę się podzielić taką sytuacją, którą miałam w ubiegłym tygodniu, kiedy zadzwonił tutaj do nas, do ośrodka, pan, który został skierowany przez sąd do domu pomocy społecznej, bo jest osobą zaburzoną psychicznie i pan chciał koniecznie wracać do domu, prosić, że pani kierowniczko, proszę mnie wypisać z tego domu, bo ja chcę wrócić, bo nie jest mi źle. Pytam, dlaczego panu jest tak strasznie źle? A on mówi, że w zasadzie to w domu jest okej, tylko że brakuje mu pieniędzy na papierosy.
No i jakby z rozmowy dalszej wynikało, że mimo, że 30% jego świadczenia jest do jego dyspozycji, to jednak brakuje mu na zakup tychże papierosów. I zeszliśmy na ceny obecne, na inflację, na sytuację społeczną, która w tej chwili w Polsce istnieje. No i on tak jakby zrozumiał tą sytuację i powiedział, tak, ma Pani rację, ja mam wszystko zapełnione, wszyscy są tu dla mnie mili i tak dalej. Będę musiał ewentualnie ograniczyć to palenie, ale bardzo Pani dziękuję za te wszystkie podpowiedzi. Proszę pozdrowić wszystkich pracowników ośrodka, więc jakby było to dla mnie takie o tyle miłe, że mieliśmy z nim bardzo trudny kontakt. Jakby przedstawienie mu sytuacji z naszej perspektywy spowodowało, że mimo, że był zaburzony mocno psychicznie, zrozumiał to i tak należy z naszymi klientami, uważam, rozmawiać. Z mojego długoletniego doświadczenia wynika, że praca w pomocy społecznej jest szczególnie ciekawa, interesująca, rozwijająca człowieka, ale i przynosząca też bardzo dużo satysfakcji osobie pomagającej. Uważam, że bycie empatycznym to jest nasz wybór tak naprawdę i że pewnie każdy człowiek rodzi się z innym poziomem tej umiejętności, niemniej jednak jestem na 100% przekonana, że można ją wypracować i że to przyniesie jakby pozytywne efekty zarówno w naszej pracy, ale też jakby nam samym da takie poczucie sprawczości, że to co robimy, to ma sens.